Drodzy ciociu i wujku, ja wam krótko opiszę, co przeszłam przez te straszne lata. Dziś jestem zupełnie sama i samotna. Tata mój był spalony w dużej synagodze w 1941 roku. Mamusię i braciszka Joela zamordowali w najstraszliwszy sposób w 1943. Wtedy też zginęli wszyscy nasi krewni i znajomi. Wszystko, co mieliśmy, straciliśmy. Wszystko spalone i stracone. Nie ma słów w ludzkim języku, aby wyrazić tragedię Żydów, którzy zostali zgładzeni przez nazistów. Fragment listu Ewy Kracowskiej z 5 listopada 1944 roku, przetłumaczony z rosyjskiego. Jestem wnuczką Samuela Kracowskiego, autora Samuela Kracowskiego. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, 27 czerwca. W roku 1941 tego samego dnia była spalona synagoga wielka. W niej było około 1000 Żydów i między nimi był mój dziadek. To jest mój dziadek. Nigdy go nie poznałam, nigdy go nie widziałam. Był urodzony w Białymstoku 12 listopada 1886 roku. Rodzice byli Liba Chorowska i Joel. Mieli 8 dzieci, 6 córek. Dwoje z dzieci kracowskich pojęło studia za granicą, studia medyczne. To byli Ida Kracowska i Samuel Kracowski. Samuel, mój dziadek, dostał doktorat lekarza w roku 1914 w Montpellier, Uniwersytet de Médecins we Francji. Napisane tutaj jest Uniwersytet de Montpellier, France. I według tego dyplomu widzimy, że był urodzony właśnie 12 listopada 1886 roku. No, widzieliśmy, że zaczął studia w roku 1909. Skończył studia 13 maja 1914 roku. Temat kyst hematik de l'ovaire, torbiele krwoteczne jajnika. Nie próbowałam tego, czytam francuski, ale nie próbowałam tego czytać, na pewno nic nie zrozumiał. Swoją pracę poświęcił rodzicom, mojemu ojcu i matce. Składam szczere świadectwo mojej głębokiej miłości płynącej z głębi serca wdzięczności za ich czułą opiekę, to napisane po francusku. Siostrom i bratu, moim krewnym i przyjaciółom kracowskim. Ida zamieszkała w Krakowie, wyszła za mąż za Stanisława Hagemeyera, urodziła, miała 3 dzieci, Włodzimierza, Wandę i Jelenę. Pracowała jako dentystka w tym samym gimnazjum w Miechowie, gdzie jej mąż był nauczycielem. Niestety zmarła bardzo młodo, w roku 1923. Relacje rodzinne. Tutaj muszę trochę z wami poplotkować. I Stanisław Hagemeyer nie był Żydem. Nie tylko Ida wyszła za mąż nie za Żyda, ale też przeszła na wiarę katolicką. Możecie sobie wyobrazić, co myśleli i jaka była reakcja rodziców i rodziny, że nie tylko córka wychodzi za mąż nie za Żyda, ale też przechodzi na wiarę katolicką. My myślimy, że oni się zupełnie jej wyrzekli, ale mamy 3 dowody na to, że jedyny, który trzymał z nią kontakt, był mój dziadek Samuel Kracowski. Pierwszym dowodem to jest ta pocztówka, to jest pocztówka, ja uważam, kartka wysłana przez Idę w roku 1919 do syna Włodzimierza, miał już wtedy 11 lat, do Krakowa, z ulicy Lipowej 17 Białystok. To był adres mojego dziadka.
jeszcze przed tym, jak się ożenił. Na prawej stronie widzimy też foto Stanisława Hagemeyera, Włodzimierza, Wandy i Heli. Najmłodsza była Hela. To, że mieli kontakt, to jest to, że dziadek mój miał na swoim biurku zawsze fotografię 2 dziewczynek i zawsze mówił do mojej mamy, nie jeden raz, a dużo razy, żebyś pamiętała, to są twoje kuzynki, to są Wanda i Hela. I moja mama mi bardzo, bardzo często mu opowiadała i też jej opowiedział, że ta Ida przeszła na wiarę katolicką, także moja mama mi to opowiadała bardzo dużo razy. Także wiedziałam o Wandzie i Heli, ale nie wiedziałam o Włodzimierzu. Włodzimierz to jest właśnie ojciec Krzysia, który tutaj siedzi z nami. Znaleźliśmy spisy oficerów rezerwy z roku 1922, w którym Samuel Kracowski jako lekarz jest i napisany porucznik. Był na pewno był działalny w wojsku, bo przede wszystkim należał do kadrów Szpitala Okręgowego w Wilnie. Według rocznika oficerskiego z roku 1934 był już w stopniu kapitana i z relacji mojej mamy już awansował w roku 1939 na majora w Korpusie Oficerów Sanitarnych. W ogóle był wielkim patriotą Polski i nie chciał nawet słyszeć o emigracji do Palestyny, bo dużo kuzynów wyjechało wtedy w latach późnych 20., początku 30. Mamy to też zaproszenie na ślub 26 czerwca, to wczoraj, 101 lat temu. W roku 1923 Samuel Kracowski poślubia Esterę Rabinowiczówną, która się urodziła w Hajnówce w roku 1895. Ślub jest 26 czerwca 1923 roku u państwa Sawczyckich na ulicy Krzywej. Te wszystkie zdjęcia i to zaproszenie to mamy, bo siostra mojej babci, Luba Rabinowicz, wyjechała z mężem, ona już była wtedy Luba Gryn, do Palestyny w roku 1934 i miała ze sobą to zaproszenie i dała to mojej mamie. 18 grudnia 24 roku rodzi się moja mama, Ewa. To jest moja mama, mają 3 latka z Esterą, z moją babcią. I w roku 1928 rodzi się Julik. Dziadek był w międzywojennym Białymstoku bardzo znany jako lekarz ginekolog, specjalista chorób wewnętrznych, położnik. Pracował w szpitalu i miał też klinikę prywatną. Wiem, że tata mój, który też jest urodzony w Białymstoku, Józef Makowski, pochodzi z bardzo, bardzo biednej żydowskiej rodziny. Oni przychodzili do doktora Samuela Kracowskiego, on ich nigdy nie brał pieniędzy. Tak tata pamięta. Mamy on wtedy nie znał, ale dziadka znał. Dziadek był zaangażowany też bardzo aktywnie w życiu społeczności żydowskiej, w towarzystwie Lunasa Cedek, o którym później ktoś będzie mówił. Należał do środowiska Związku Żydów, uczestników walki o niepodległość Polski. To jest spis lekarzy, wszystko znaleźliśmy w archiwach tutaj w Białymstoku z roku 1926-27 i tutaj w tym spisie jest też Ida. Kracowska, Hagemejerowa, Ida. Tutaj jest napisane, że skończyła studia 1907, dyplom. I mój dziadek Kracowski Samuel i
napisany jest właśnie 1914 rok i kiedy się urodził. I też ich adresy Lipowa 17 i w Krakowie Zacisze 10. W spisie lekarzy z roku 1933-1934 nazwisko jest na stronie 23, numer telefonu 922, ulica Piłsudskiego 17, która później się zmieniona była na Lipowa 17. W spisie lekarzy z roku 1938 wszystko jest wydane w Warszawie, między lekarzami w Białymstoku, imię Samuel Kracowski. Już jest tutaj na ulicy Rynek Kościuszki 29. Oni się przenieśli z Lipowej 17 na Rynek Kościuszki 29. Jakieś 2 czy 1,5 roku przed wojną. Wrzesień 1939 to są już wspomnienia mojej mamy. Był mój dziadek zmobilizowany, był już majorem w Wojsku Polskim, służył w szpitalach w Lidzie, w Wilnie, szpital Uniwersytetu Stefana Batorego. Podobno był zwolniony po tym, jak Sowieci weszli 17 września 1939 roku i chyba dzięki temu uniknął losu oficerów w Katyniu. Wrócił do domu, pracował jako lekarz. Mama mówi, że warunki się bardzo zmieniły, bo mieszkała z nimi jakaś rodzina Sowietów, major z żoną i zachowali się ordynarnie, zatrwali życie. To są słowa mojej mamy. W domu panowała zawsze atmosfera bardzo antyradziecka. Mówili tylko po polsku. Dziadek mówił po francusku z kolegami, którzy mówili po francusku. Po jidysz przeważnie mówili tylko z pacjentami. Moja mama tak nie za bardzo znała ich. Dziadek podobno też nie był w ogóle człowiekiem nabożnym i mama mówi, że w ogóle nawet w Wielkie Święta nie chodził do synagogi, ale babcia pilnowała tradycję. Dwudziestego 7 czerwca 1941 rok. Podobno wkroczyli nie SS, nie Wehrmacht, tylko jakiś taki policaj, batalion 309. I oni mieli jakąś rolę służebną po Wehrmachcie, posuwali się za wojskiem. Oni byli pomocnikami, których użyto w czerwcu 1941 roku w terroryzowaniu i masakrowaniu ludności żydowskiej i w sierpniu 1943 roku do likwidacji getta białostockiego. Oddziały te zebrali na rynku Kościuszki jakieś około 1000 Żydów. Zgromadzono je w wielkiej synagodze. Synagoga była podpalona i ludzie spaleni byli żywcem. I wśród nich był mój dziadek. Żydzi nazywali to po jidysz Czerwony Piątek, czerwony krwawy, ale nazywali po jidysz Czerwony Piątek. Tak wyglądała synagoga przed 27 czerwca, bo tak ona wyglądała po tym, jak spalili ją. Tutaj widać tą kopułę i to jest właśnie ta kopuła, która jest teraz, ten pomnik, który był postawiony w roku 1995.
Ester, moja babcia z dziećmi Ewą i Julkiem i resztą olbrzymia rodzina to była, przenoszą się do getta białostockiego. Wszyscy giną albo w Treblince, albo w Oświęcimiu, oczywiście nie wiemy dokładnie gdzie. Mama moja decyduje razem z innymi młodymi ludźmi dołączyć się do tych, co chcą walczyć i stawić opór Niemcom. Przez jakieś 3-4 dni rzucała, tylko miała te butelki Mołotow, bo broni prawie że nie mieli. Getto, jak już wiecie, było likwidowane, ale do 1 listopada mama ukrywała się z 2 kolegami na ulicy Fabrycznej 9. I im się to udało. 1 listopada postanowili wydostać się z getta, wydostali się z getta. 7 listopada znaleźli oddziały partyzanckie, bo jeden z tych chłopców, którzy byli z mamą, był przedtem w partyzance, to wiedział dokładnie, gdzie oni są. I była w partyzance do lipca 1944 roku, wtedy Białystok też był wyzwolony. Po wojnie wyszła za mąż za mojego tatę, Józefa Makowskiego. Już powiedziałam wam, że też był urodzony w Białymstoku. Poznała go w partyzance. Mieszkali w Grodnie na Białorusi, tam gdzie ja się też urodziłam tam. I w roku 1957 była repatriacja, wyjechali do Polski, do Łodzi, byliśmy 3 lata w Łodzi i w grudniu 60 roku wyjechaliśmy do Izraela. Jedną rzecz mój dziadek na pewno nie marzył i nie myślał, że córka jego, 70 lat po likwidacji getta, w roku 2013 dostanie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2017 nasz syn Awiw, który był prawnukiem mojej mamy i praprawnukiem doktora Samuela Kracowskiego, był w Treblince i złożył tam różę. Myślałam, jak mam zakończyć i postanowiłam zakończyć to tak. Chcę podziękować też w imieniu tych wszystkich, których już z nami nie ma i którzy nie wierzyli, że będziemy pamiętać. Chcę podziękować wszystkim, którzy w Białymstoku dbają o to, by pamięć o żydowskich obywatelach tego miasta trwała przez kolejne pokolenia. I w ogóle za wszystko. I chcę się jeszcze do czegoś przyznać. Te dwa słowa dziadek i babcia ja w ogóle nigdy w życiu nie używałam, bo nie miałam ani dziadka, ani babci, ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Przygotowując to wszystko, co tutaj wam pokazała, tą prezentację, nagle, dopiero dziś zaczęłam używać te słowa dziadek i babcia. I dlatego bardzo wam dziękuję, bo dzięki wam poznałam mojego dziadka. Dziękuję bardzo. Irit, uciekłaś. Chciałem też cię uściskać tutaj w tym momencie w imieniu tych wszystkich, zwłaszcza którym dziękowałaś, tym wszystkim nieobecnym. Będzie czas i na to. Bardzo dziękuję za żywy fragment historii. W tym roku Białystok odwiedziła Irit Sagaj, córka Ewy Kracowskiej, i opowiedziała historię swojej rodziny.
Sympozjum Biała Droga odbyło się 27 czerwca 2024 roku w auli magna Pałacu Branickich. Patronat nad tym wydarzeniem objęli wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego i prezydent miasta Białegostoku.